Dzień dobry. Dzisiaj dwie propozycje posiłków, które możesz zjeść zarówno w domu, jak i zabrać z sobą do pracy. Pierwsza to zielony omlet z dodatkami, druga natomiast to nadziane pulpety mięsne z dodatkiem kapusty. Jak zwykle przepisy są szybkie i bardzo proste. Zaczynamy od przygotowania omletu. Do malaksera możemy też użyć blendera. Wbijamy 2 całe jajka, następnie dodajemy 2 łyżki oliwy z oliwek lub innego preferowanego przez nas tłuszczu, łyżkę milonego siemienia lnianego oraz około 3 garści umytego szpinaku, tak aby wypełniły całą podstawę urządzenia. Chwilę miksujemy, aż szpinak się rozdrobni, a masa będzie jednolita. Całość przelewamy na rozgrzaną patelnię o średnicy 18-20 cm i pod przykryciem na średniej mocy smażymy omleta przez kilka minut. Przewracamy na drugą stronę i dalej smażymy jeszcze około 2 minut. Gotowy przekładamy na talerz. Teraz czas na dodatki. Połowę omleta smaruję śmietankowym serkiem naturalnym. Będzie potrzebna 1 czubota łyżka. Może być również mascarpone albo majonez. Dalej układamy sałatę roszponkę, plastry wędliny. Możemy je również zwinąć w rulony. Kilka pomidorów koktajlowych pociętych na kawałki, trochę czerwonej cebuli oraz kiełki z brokuła. Całą listę użytych przeze mnie składników znajdziecie w opisie do tego filmu. Omlet składamy na pół i gotowe. Druga propozycja to nadziane pulpety, które podamy z duszoną kapustą. Zaczynamy od pokrojenia żółtego sera na kawałki. Potrzebujemy około 50 g. Może to być Gouda, Emmentaler, cheddar czy mozzarella. Potrzebujemy kostki, tak około 1 na 1 cm. W kolejnym kroku w misce umieszczamy 400 g mielonego mięsa wołowo-wieprzowego. Następnie wbijamy 1 całe jajko oraz doprawiamy całość solą oraz pieprzem. Mięso mieszamy łyżką, można również ręką, a następnie nabieramy porcję, w środku układamy kawałek sera i z całości tworzymy skromną kulkę. Powtarzamy tak, aż wykorzystamy całe mięso. Kulki nie powinny być za grube, tyle aby pokryły ser tak około pół cm grubości. Gotowe układam w misie airfryera. Można również upiec w piekarniku lub po prostu usmażyć na patelni. Ja piekę je około 25 minut w 180 stopniach Celsjusza. W piekarniku ten czas może być o 5 minut dłuższy. W tym czasie przygotuję resztę składników. Zaczynam od pokrojenia 1 cebuli w piórka, następnie podsmażam ją na 2 łyżkach oliwy z oliwek, aż się zeszkli.
Ten czas wykorzystuję na poszatkowanie kapusty. Mam około pół kilograma. W sezonie można użyć młodej kapusty, a obecnie na przykład białej lub włoskiej. Do cebuli dodaję 2 ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę i przez chwilę całość mieszam na patelni. Dodaję poszatkowaną chwilę wcześniej kapustę i smażę około 5 minut, aż trochę straci na objętości. Dodaję 2 łyżki octu balsamicznego oraz około 100 ml wody. Mieszam i pod przykryciem będę dusić kapustę około 20-25 minut na małej mocy, aż będzie miękka. Od czasu do czasu można przemieszać. Na końcu doprawiam pieprzem oraz solą do smaku, a także dodaję około 15 g masła. Nada on fajny maślany posmak. Czekam, aż masło się rozpuści i można podawać. Przekładam gotową kapustę do miseczki i teraz czas na pulpety. Kładam je na kapuście, dodaję kilka listków natki pietruszki i obiad mamy gotowy. Jeśli użyjecie sera mozzarella, w ciepłych pulpetach po przykrojeniu ser dalej będzie się ciągnął. Z innymi serami różnie bywa. Życzę smacznego, zapraszam do wypróbowania przepisu oraz do odwiedzenia mojego bloga tłustygary.pl.